Witam Państwa serdecznie. Kapusta to bardzo zdrowe warzywo, wykorzystywane do wielu tradycyjnych polskich dań. Niektórzy jednak zniechęcają się do uprawy roślin kapustnych ze względu na szkodniki. Jest jednak sporo roślin, które skutecznie chronią te rośliny. Ten odcinek poświęcę właśnie temu tematowi oraz powiem, jak sadzić kapustę, by zdrowo rosła. Serdecznie zapraszam. Uprawa kapusty najlepiej udaje się na glebach piaszczysto-gliniastych, czarnoziemach, lessach. Sadzimy po cebuli, ogórkach, porze, selerze. Nie sadzimy z kolei po rabarbarze, po innych kapustnych, po burakach, fasoli i szpinaku. Zapobiegamy w ten sposób chorobom i zmasowanym atakom szkodników. Poza tym kapusta potrzebuje wielu składników pokarmowych, a po tych wszystkich roślinach ziemia jest zubożała. Planując płodozmian, pamiętajmy, że takie rośliny jak brukiew, rzepa to też są rośliny kapustne. Kapustne mają też bardzo duże zapotrzebowanie na wodę. Musimy im zapewnić dobrą wilgotność. Poza tym wszystkie rośliny kapustne mają wysokie zapotrzebowanie na azot, dlatego w dołek pod kapustę dobrze jest wrzucić obornik, przysypać lekko ziemią i wsadzić sadzonkę. Ja akurat tą czynność pominę, dlatego że tutaj mam wysypany kompost zmieszany z przerobionym obornikiem, więc robię dołki i od razu wsadzam sadzonki kapusty. A mam przygotowaną kapustę ditmarską, kapustę ekspres, brokuł gałązkowy, kalarepę, więc trochę tych roślin kapustnych mam do wysadzenia. Kapustne można wysadzać już od połowy kwietnia, ale maj to też jeszcze dobry czas. Tak to już jest, że nie ze wszystkim uda się zdążyć na czas. Do wysadzania najlepiej zabrać się w dzień pochmurny lub wieczorem. Sadzonki lepiej to zniosą, zwłaszcza te, które nie rosną w odrębnych doniczkach, ale w grupach i pikujemy je. No te wyciągane z doniczek to będą miały troszeczkę łatwiej, bo już z całym systemem korzeniowym, z całą bryłką wsadzamy, więc ma większe szanse na przyjęcie się. Sadzimy w odstępach 40 cm. Między rzędami może być 50 cm. Późniejsze odmiany możemy wysadzać w nieco większych odległościach, gdyż zwykle zajmują więcej miejsca. No, zależy to też od odmiany. Ja między kapustą, między jedną a drugą, wysadzam jeszcze sałatę. Zanim jedna kapusta i druga rozłoży się tutaj, to tą sałatę już zdążę sprzątnąć. Po posadzeniu każdą roślinę musimy teraz podlać. Dobrze jest ubić i do dołka wlać wodę. Pamiętajmy, że kapusta potrzebuje dużo wilgoci. Wyciągając sadzonkę, starajmy się nie uszkodzić systemu korzeniowego, wyjąć z całą bryłą. Ja osobiście nie podlewam przed sadzeniem sadzonek, dlatego że łatwiej mi się je wyciąga, jak one są takie troszeczkę podsuszona jest ziemia, i podlewam dopiero po wsadzeniu. Sadzimy dość głęboko, możemy pod same liście wysadzić, zwłaszcza jak mamy wybujałą rozsadę. Z kapustą warto też wysiać inne rośliny, które będą chroniły przed szkodnikami i chorobami. Ja od lat wraz z kapustą sadzę selery i nie mam problemu z gąsienicami bielinków. Podobnie działa szałwia lekarska, rozmaryn.
Z kolei koper estragon przyciąga owady, które żerują na gąsienicach bielinków. Inne rośliny zagłuszają zapach kapusty i szkodniki nie mogą znaleźć swoich smakołyków. Zalicza się do nich mięta, ale warto pamiętać, by siać ją bardziej na obrzeżach, bo ona się potrafi nieźle rozrosnąć. Z kolei bylica, piołun i hyzop odstrasza nie tylko bielinki, ale również mączliki, śmietkę kapuścianą, pchełki ziemne. Dobrym sąsiedztwem będzie też czosnek, cebula, które dodatkowo odstraszają szkodniki glebowe. Oczywiście nie możemy zapomnieć o dobroczynnym wpływie aksamitek. To są strażniczki naszych ogrodów, strzegą też kapusty. Odstrasza ona bielinka kapustnika, mszyce, mrówki, gąsienice i pchełki i nicienie glebowe. Kolejny cenny kwiat, nagietek. Wysiejmy kępkę wśród kapusty, a będzie ją chronić przed bielinkami i mszycami. Poza tym obok kapusty możemy wysiewać ogórki, buraki, fasolkę szparagową. Kolejnym dobrym sąsiadem dla kapusty jest bazylia. Też pełni funkcję ochronną. Na przykład może zmniejszyć liczebność mączlika. Więc warto wysadzić kilka sztuk pośród bazylii, ale dopiero gdy minie ryzyko przymrozków. Tak samo aksamitki i seler. Ja akurat wysadziłam te rośliny, ale pamiętajmy, że jeśli będą zapowiadać przymrozki, to trzeba okryć, bo inaczej mogą nie przeżyć. Ja się odważyłam, dlatego że u nas już przymrozków nie zapowiadają. No chyba, że się coś nagle zmieni. Wtedy będę działać. Chciałabym jeszcze wspomnieć, że naturalną metodą powstrzymującą szkodniki, te żerujące na łodygach, jest obsypywanie młodziutkich roślin popiołem drzewnym. Tylko pamiętajmy, że po każdym deszczu zabieg należy poprawić. A zatem jest wiele sposobów, by nasze rośliny kapustne rosły zdrowo, były mniej atakowane przez szkodniki, a co za tym idzie przez choroby. Warzywa, zioła, kwiaty pomagają nam w tym, by nasze uprawy były zdrowe. Znając je, unikamy tak niekorzystnych dla naszego zdrowia nawozów czy środków ochrony roślin. A jakie Państwo znacie rośliny, które warto wysiać obok kapusty? Piszcie, dzielcie się wiedzą, będziemy wdzięczni. A ja dzisiaj dziękuję za uwagę i do usłyszenia.